Witam wszystkich, Herod z tej strony, witam wszystkich moich widzów. Słuchajcie, z góry przepraszam za to, że przez najbliższe 2 minuty będziecie obserwowali tylko i wyłącznie moje biurko, dlatego że zanim przejdę do meritum tego, co dla Was dzisiaj przygotowałem, mam 2 ogłoszenia duszpasterskie. Pierwsza sprawa, po Waszych komentarzach, po wiadomościach, po pytaniach przyjąłem już do wiadomości, chcecie zobaczyć film o moim wyposażeniu. Jeżeli chcecie, nie ma problemu, taki film powstanie, natomiast musicie uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, głównie z tego powodu, że chciałbym ten film zrobić porządnie. Chciałbym, żeby przy okazji tego filmu, tej prezentacji tego, co noszę i czego używam, powstał taki mały poradnik dotyczący właśnie wyposażenia. Być może ktoś, kto go obejrzy, no nie wiem, znajdzie tam odpowiedź na jakieś pytania, które sobie stawia, na przykład, czy warto kupować taki element, czy warto taki, czy inny i tak dalej. Byłoby fajnie, gdyby na przykład, nie wiem, początkujący gracz dzięki temu coś skorzystał, znalazł odpowiedzi właśnie, których szuka. Także film będzie, zrobię takie coś, tylko po prostu musicie dać mi trochę czasu. Sprawa numer 2. Ostatnimi czasy, jak zauważyliście, wrzucam na kanał trochę mniej filmów. Przyczyny są tak naprawdę 2. Pierwsza jest taka, że mam strasznie mało czasu na ich montaż. Mam mnóstwo rzeczy na głowie, również zawodowych, i z tego chociażby powodu po prostu nie jestem w stanie wygospodarować się tyle czasu, żeby móc te filmy odpowiednio złożyć, żeby móc się nimi zająć. A druga przyczyna jest znacznie bardziej prozaiczna, mianowicie komputer, na którym pracowałem przez jakieś ostatnie kilka lat, po prostu odszedł na wiecznego respa. Przy okazji zabrał ze sobą całkiem dużą część materiałów, które miałem w przygotowaniu. Takie historie się zdarzają, aczkolwiek no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten materiał, który widzicie teraz, jest realizowany już z nowego komputera, który sobie znacznie lepiej radzi ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi montażu filmów. Także będzie od tej pory ta praca, mam nadzieję, tylko lepiej i łatwiej mi szła. Żeby Wam trochę wynagrodzić ten fakt mojej nieobecności ostatnimi czasy, pomyślałem, że zrobię rzecz następującą. Taki mały wstęp. Jeżeli chodzi o moje wszystkie, w ogóle jeżeli chodzi o wszystkie repliki airsoftowe, to bez wątpienia moim ulubionym typem repliki airsoftowej nie są wcale jakieś wypasione snajperki, nie są jakieś tam repliki główne mające miliard FPS-ów. Tak naprawdę moją ulubioną kategorią replik są pistolety na green gas. Być może jest tak dlatego, że właśnie pistolet na green gas był moją pierwszą repliką airsoftową, jaką w ogóle kupiłem. I efekt był taki, że tylko narobił mi smaka na to, żeby po prostu airsoftem zająć się jeszcze głębiej, żeby pójść w ten temat. No i tak właśnie dzięki niemu się teraz ten temat rozrósł. Myślę, że byłoby fajną rzeczą, żeby przyjrzeć się kilku pistoletom, właśnie pistoletom airsoftowym, które są dostępne również w Polsce. Chociażby z tego powodu chciałbym Wam je przedstawić. Jak zauważyliście, tytuł tego filmu to Dobry, Zły i Brzydki. Wszelkie związki z filmem, z spaghetti westernem Sergio Leone są jak najbardziej uzasadnione, dlatego że są to 3 zupełnie odmienne od siebie pistolety na green gas, 3 różnych producentów, z różnych półek cenowych, i tytuł, który tutaj został użyty, jest celowy, ponieważ jeden z tych pistoletów jest naprawdę dobry, drugi jest brzydki, chociaż bardziej powiedziałbym, że jest interesujący, natomiast trzeci może nie jest zły, ale na pewno wymaga recenzji. I od tego właśnie środkowego, czyli złego, dzisiaj zaczniemy. Mianowicie od FNX-a 45 od firmy Cybergun. Pistolet przychodzi do nas w takim oto pudełku, w środku którego znajdziemy taki oto dokument, standardowa rzecz, czyli ostrzeżenie przed tym, jak nie należy używać repliki. Jakieś tutaj oczywiście obwarowania prawne dotyczące tych replik oraz taka oto kolorowa, obrazkowa instrukcja dotycząca tego, jak się tej repliki używa. Oczywiście nie jest to nic ciekawego dla nikogo, kto kiedykolwiek miał do czynienia z airsoftem i już to wszystko wie. Druga rzecz, magazynek. Taki oto piękny, ładny, srebrny niestety. Element, którym jest, chyba muszę wspomóc się w tym momencie. Element, którym jest nakładka na chwyt pistoletowy. To jest akurat nakładka, która została zdjęta przeze mnie z tego pistoletu, bo pistolet właśnie z nią założoną przyszedł. Założyłem tą drugą, dlatego że jest po prostu cieńsza, dzięki niej pistolet lepiej leży w dłoni, więc tyle na temat tego elementu. No i oczywiście nasz bohater, czyli FNX 45 Tactical.
Zanim przejdę do opisu samej repliki, powiem dwa słowa na temat magazynka. Jest to prawdopodobnie największy magazynek do pistoletu na Gringas, jaki w ogóle widziałem i jaki w ogóle spotkałem. Dotychczas myślałem, że największymi magazynkami dostępnymi na rynku są te od USP45 KWA. Ten jest jednak ewidentnie większy, bardziej masywny i bardziej ciężki od tamtych. Ma to swoją konsekwencję, ponieważ bardzo niewiele jest ładownic, w które mogą pomieścić ten magazynek. Zapomnijcie o fastmagach. Jeżeli chcecie kupować ładownicę do tego magazynka, to są dwa wyjścia. Albo są to dedykowane bezpośrednio do niego ładownice polimerowe, ale te dostępne są raczej na zamówienie. Albo możecie skorzystać z czegoś, z czego ja również korzystam, mianowicie z ładownic modularnych, materiałowych, takich, które są ściągane gumką. Przez to można ich kształt oraz ich objętość dostosować do danego przenoszonego magazynka. Fajna rzecz, dlatego że służy to na pewno wielu typom replik. A druga rzecz, która sprawia, że właśnie te polecam, to jest to, że nawet kilku krajowych producentów robi tego typu ładownice. Przez to są one raczej bez problemu dostępne w polskich sklepach. Co do tego magazynka, są tutaj dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza to jest znajdujący się tutaj zawór. Jest to zawór, który służy nam do ładowania magazynka Gringasem. Ważną rzeczą jest to, że w trakcie ładowania tego magazynka nie słychać takiego tradycyjnego syczenia. W wielu modelach, wielu replik, w magazynkach oczywiście do nich, ładowanie następuje w ten sposób, że słychać syczenie. Jeżeli ładując magazynek do FNX-a usłyszycie syczenie gazu, to znaczy, że coś jest źle. Albo wy coś robicie źle, albo jest nieszczelność właśnie przy tym zaworze. Jeżeli będziecie ładowali prawidłowo, to syczenie nie będzie miało miejsca. Będzie słyszalny taki charakterystyczny odgłos wlewania się tego gazu do środka, natomiast nie ma to prawa syczeć. Druga kwestia, akurat coś, co mi się bardzo podoba. W bardzo wielu modelach różnych pistoletów w magazynku trzeba odciągnąć tą sprężynę popychacza kulek aż do samego końca. Dlatego, że dopiero tu przy końcu jest takie poszerzenie tej prowadnicy, które umożliwia załadowanie tego magazynka kulkami. W przypadku magazynka do FNX-a ono ma miejsce już tutaj, jest umiejscowione już w tym momencie. Jest to fajna rzecz dlatego, że, co zresztą sprawdziłem w trakcie strzelanki, umożliwia ono, to rozwiązanie, ładowanie tego magazynka, jeżeli potrzebujemy szybko się doładować i mamy tylko jeden magazynek pod ręką, umożliwia właśnie już w trakcie strzelanki. Nie musimy odciągać tej sprężyny do samego końca, nie musimy nawet zdejmować rękawic, możemy to zrobić w rękawicach, co bywa dosyć niewygodne. Możemy tutaj wcisnąć kilka kulek i dzięki temu dalej się ostrzeliwać. Fajne, praktyczne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o magazynek, to właściwie tyle. No i w końcu replika jako taka. Moi drodzy, powiem jedno, już samo pierwsze spojrzenie na ten model pozwala jasno stwierdzić, że jest to replika wykonana z naprawdę dużą dbałością o szczegóły. Nie miałem co prawda nigdy w ręku prawdziwego FNX-a, czego bardzo żałuję, natomiast po zdjęciach, których całą masę przejrzałem, szukając właśnie w internecie informacji o tym pistolecie, mogę stwierdzić jedno. To jest jedna z lepiej odwzorowanych replik broni palnej na rynku. To wszystko, co tutaj widzicie, faktura chwytu, oznaczenia, które widnieją na zamku pistoletu, również oczywiście z drugiej strony, to wszystko zostało zrobione naprawdę znakomicie. Nie uważam, aby oznaczenia repliki były czymś, co decyduje o jej przydatności i użyteczności, ale z całą pewnością jest to taki element, który dodaje uroku każdemu pistoletowi, czy tam replice głównej, więc jest to na pewno bardzo, bardzo miły akcent. Ciekawostką, której się dowiedziałem całkiem niedawno, jest tutaj to, co Wam teraz pokazuję. Otóż, jeżeli się przyjrzycie dokładniej, chociaż pewnie lepiej by to wypadło, gdybyście po prostu trzymali tą replikę w ręku, no bo moje światło jest, jak widzicie, takie sobie. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że nakładka, która jest na chwyt pistoletowy, ta druga zresztą też, ma inny kolor niż tutaj chwyt pistoletowy oraz rama. Część użytkowników tego pistoletu myślało, że jest to jakiś błąd ze strony producenta, natomiast czego się dowiedziałem ostatnio, to jest to,
że jest to celowy zabieg, ponieważ dokładnie tak samo jest również w ostrym FNX-ie. I to zarówno w wersji, którą tutaj dysponujemy, czyli w wersji piaskowej, jak i w wersji czarnej. Tak przy okazji przypomniało mi się, że wersja czarna tego pistoletu, która ukazała się kilka miesięcy po tej wersji piaskowej, bo ta dostępna jest już od jakiegoś roku, jest już do kupienia od końca sierpnia i podejrzewam, że jest w podobnej albo bardzo zbliżonej cenie. Ja w każdym razie od samego początku wiedziałem, że muszę mieć wersję piaskową, no i voilà. Pistolet wykonany został z dwóch rodzajów materiałów. Z wytrzymałego polimeru wykonana została rama repliki, natomiast zamek jest metalowy. Jest to dosyć lekki metal, natomiast cały ten zespół części, który siedzi w środku w zamku, sprawia, że operowanie tym zamkiem już nie czyni go tak lekkim. Powiem o tym za chwilę. Jak przystało na replikę pistoletu z XXI wieku, odwzorowuje ona wszystkie te zalety, które ma oczywiście ostra wersja. Chodzi o oburęczność. Zarówno prawo, jak i leworęczni strzelcy mogą posługiwać się tą repliką bez żadnego problemu, bo wszystkie te elementy, które służą do operowania bronią, zostały po prostu zdublowane. Przede wszystkim mamy z obydwu stron zwalniacz magazynka. Możemy sobie z obu stron ten magazynek zwolnić. Mamy oczywiście z obydwu stron bezpiecznik, proszę, oraz zwalniacz zamka. Ja nie będę zwalniał zamka lewą ręką, ponieważ jestem praworęczny, więc Wam tego nie pokażę. Aczkolwiek oczywiście leworęczni strzelcy powinni czuć się usatysfakcjonowani takim rozwiązaniem. Jedynym elementem, który tu występuje i który nie został zdublowany, jedynym takim elementem jest ta oto dźwignia. Służy nam ona do zdejmowania zamka, jest to taka blokada. Aby się nią posłużyć, należy ją w ten oto sposób przekręcić. Zwalniamy zamek i z lekkim oporem, bo czasami się zahacza, z tym są czasami problemy. Proszę. Zdejmujemy zamek. Dokonując prezentacji tego modelu, należałoby oczywiście wspomnieć o dwóch bardzo charakterystycznych i rzucających się w oczy cechach. Otóż pistolet przychodzi w standardzie z takimi dwoma elementami, które nie są zbyt częste w stokowych replikach pistoletów. Mowa tutaj o rzeczach, które należą raczej do customowych wersji różnego rodzaju replik, mianowicie o zamku oraz o lufie zewnętrznej. Zamek posiada taką konstrukcję, dzięki której dysponując takim oto wycięciem, po odkręceniu tej oto blaszki, mamy możliwość zamocowania tutaj celownika optycznego typu mini-dot, czyli po prostu małego kolimatora. Pokażę Wam później, jak wygląda montaż takiego kolimatora na przykładzie tego, co ja tutaj kupiłem. Natomiast oczywiście jest to bardzo fajna rzecz z uwagi na to, że możemy, mówiąc krótko, dopieścić swoją replikę takim bajeranckim, świetnie wyglądającym elementem. Drugim elementem, który rzuca się w oczy jeszcze bardziej, jest metalowa lufa zewnętrzna zakończona 16 mm prawoskrętnym gwintem. 16 mm gwint oznacza, że do wielu typów tłumików będziemy musieli dokupić dodatkowo przejściówkę z 16 mm na 14 mm, gdyż w wielu tłumikach właśnie mamy 14 mm gwinty. Tak czy inaczej bardzo fajna rzecz, dlatego że tego typu akcesoria jak właśnie lufy też należą raczej do rzadkości w stokowych replikach. Trzeba je dokupić po prostu osobno, no oczywiście ich cena też waha się w zależności od producenta, modelu i wykonania. Natomiast trzeba powiedzieć również, że niezależnie od tego, czy mamy zamiar nosić tłumik, czy też nie, pistolet z czymś takim wygląda po prostu kozacko. Przechodząc do właściwej recenzji tego pistoletu, czyli do wszystkich wrażeń, jakie towarzyszyły mi w trakcie jego użytkowania, muszę wspomnieć o rzeczy, która może mieć znaczenie. Oczywiście nie będę mówił Wam, jakie macie kupować repliki, jakich macie używać, bo to jest Wasza sprawa, ale mówiąc zupełnie szczerze, nie poleciłbym kupienia tej repliki komuś, kto ma małe, żeby nie powiedzieć dziecięce ręce. Przyczyna jest taka, że FNX jest po prostu dużą repliką. Jest duży, masywny, jest ciężki. Nawet jeżeli staramy się go jakoś wygodnie nosić na oporządzeniu, to tak czy inaczej czuć, że on tam jest. Wrażenie to tej ciężkości, tej masywności jest dodatkowo potęgowane przez strzelanie z tego pistoletu. Strzelanie jest bardzo przyjemną rzeczą. Czuć tutaj bardzo wyraźny odrzut. No, oczywiście jeżeli mowa o replice airsoftowej i odrzucie, no to brzmi to trochę śmiesznie, aczkolwiek ten zamek, ten cały zespół części, które tkwią w zamku, w momencie kiedy to się cofa
spada i powraca do pierwotnej pozycji, po prostu to czujemy. Jest to fajna rzecz, pistolet mocno kopie, co potęguje tylko takie wrażenie rzeczywistego prowadzenia ognia. Producent nawet na pudełku informuje nas o tym, że replika wyciąga 424 fps. Nie jest to do końca prawdą, dlatego że później gdzieś tutaj w opisie znalazłem informację, że jest to jego prędkość wylotowa kulki mierzona na kulkach o gramaturze 0,12 grama. My będziemy za chwilę mierzyć prędkość wylotową tego pistoletu używając kulek o gramaturze 0,20 grama, czyli popularnych 20, oraz oczywiście green gazu, który napędza tą replikę. Przy okazji green gazu jedna uwaga, która może być dosyć istotna. Próbowałem i niestety na próbowaniu się skończyło. Próbowałem używać do tej repliki green gazu o obniżonym ciśnieniu. Akurat to jest green gas od Action Sport Games. Nie udało się. Wystrzeliłem koślawo 2 czy 3 kulki, po czym zamek po prostu zamarł w połowie drogi. Do tego pistoletu poleciłbym już mocniejszy gaz, albo na przykład niebieskiego Guardera, albo to, co ostatnio jest dostępne na rynku i póki co się sprawdza w moich replikach, mianowicie green gas od firmy WE. Testowałem już zielonego Nuprola, teraz będziemy testowali Nuprola czerwonego, Nuprola 3.0. Wydaje mi się, że jest to odpowiedni green gas do tego typu replik, dlatego że FNX naprawdę potrzebuje być dobrze napędzony. Mój chronograf ostatnio mierzy, jakby się na mnie obraził. Mam nadzieję, że ten test dał Wam wyobrażenie o tym, z jaką mocą strzela FNX. Słuchajcie, rzeczą, która mi się bardzo podoba w tym modelu są na pewno optyczne przyrządy celownicze, czyli muszka i szczerbinka, które położone są dosyć wysoko, są podniesione. Z całą pewnością lepiej korzysta się przynajmniej mi z takich właśnie przyrządów optycznych, dlatego że znacznie łatwiej się z nich celuje. Oczywiście, jeżeli mowa tutaj o jakichś osiągach, które można mieć dzięki temu w replice airsoftowej, no to wiadomo, nigdy nie będzie to celowanie na takiej samej zasadzie jak z ostrej broni. Aczkolwiek z całą pewnością tego typu przyrządy ułatwiają granie tym pistoletem. Rzecz, o której trzeba jeszcze powiedzieć, która też jest zrobiona dobrze, w sensie odwzorowana dobrze, to jest praca Single Action, Double Action. Co to jest? Odsyłam zainteresowanych do bogatszych źródeł niż moja głowa, natomiast ja omówię tylko pokrótce, na czym to polega. Otóż chodzi o pracę spustu. Single Action polega w broni ostrej na tym, że naciśnięcie spustu powoduje tylko jedną, stąd nazwa single, jedną rzecz, jedną akcję właśnie, czyli zwolnienie kurka. Tymczasem double action powoduje, że przy double action naciśnięcie spustu powoduje dwie akcje, dwie czynności się w tym momencie dzieją. Mianowicie pierwsza to jest naciągnięcie, napięcie kurka, a druga to jego zwolnienie. FNX 45 jest pistoletem typu Single Action, Double Action. Dlaczego? Otóż w momencie, w którym załadujemy amunicję w magazynku, musimy przeładować pistolet. Jeżeli teraz naciśniemy spust, to spowoduje on tylko powstanie jednej czynności, jednej akcji. Będzie to zwolnienie kurka. Natomiast w momencie, w którym przeładujemy, mamy też możliwość zwolnienia tego kurka za pomocą tej dźwigni, która pociągnięta w dół zwalnia nam właśnie kurek. W FNX-ie od Cyberguna jest to zwolnienie do połowy, co troszeczkę właśnie burzy ten realizm, aczkolwiek w prawdziwej ostrej broni, w momencie, w którym byśmy zwolnili właśnie kurek, możemy nadal oddać strzał, z tym, że wtedy pistolet będzie działał już w trybie double action, czyli naciągał nam kurek, po czym go zwalniał. Praca spustu w obu tych trybach, w trybie Single Action i Double Action, została przeniesiona do repliki. W momencie, w którym mielibyśmy pociągnąć spust celem zarówno napięcia, jak i zwolnienia kurka, to czuć, że ten spust stawia wyraźny opór.
Dodatkowo jest tak, że trzeba przebyć palcem dłuższą drogę, żeby móc oddać strzał. Natomiast w trybie single action spust ma do pokonania zdecydowanie krótszą drogę, no i naciska się go zdecydowanie łatwiej, nie stawia on takiego oporu. Ok, w tym momencie tego filmu można by właściwie dojść do wniosku, że pistolet, który Wam prezentuję, jest świetny, że jest naprawdę znakomicie wykonany, ma przyzwoite osiągi, ma niezłego kopa i w ogóle jest miód malina, w ogóle replika bez wad. Tak niestety nie jest. Jest pewien powód, dla którego to właśnie FNX 45 wylądował w moim zestawieniu w kategorii zły. Jest niestety w ten sposób, że im dłużej się korzysta z tego pistoletu, im dłużej się z niego strzela, tym więcej kwiatków wychodzi na jaw. Ten pistolet ma wady. Omówię je teraz, ponieważ po prostu trzeba je omówić. Zacznę może od takich nieistotnych elementów, jak choćby to, co widać w tym momencie na ekranie. To, co tu widzicie, ta linia biegnąca przez cały polimerowy element, czyli przez cały korpus repliki, to jest linia, która jest właściwie jednym z tych rzeczy, które zdradzają, że jest to replika. Jest to pozostałość po tłoczeniu tego elementu, czyli całego korpusu. Jest to właściwie tylko kosmetyczna kwestia. Nie przeszkadza mi to, nie razi mnie to w żaden sposób. Chciałem tylko po prostu powiedzieć, że pistolet w ten sposób odrobinę traci na realizmie. Rzeczą, która jest trochę irytująca, chociaż jest to pewnie po prostu rzecz, która ma jak zwykle znaczenie tylko dla mnie, jest fakt, że magazynek czasami potrafi chodzić ciężko. Nie zawsze jest w ten sposób, że zwalnienie magazynka sprawia, że on po prostu luźno wypada. Czasami się blokuje, delikatnie, ale jednak. Można to zauważyć, właściwie lepiej to poczuć, ciężko o tym opowiedzieć, aczkolwiek jest to odczuwalne, o proszę, jest to odczuwalne w momencie, w którym się ten magazynek chce zwolnić. Bywa to upierdliwe, bo czasami po prostu trzeba ten magazynek wyciągnąć fizycznie, ręcznie z pistoletu. Jeżeli trzeba szybko przeładować replikę, potrafi to trochę zirytować. Kolejną dosyć nieprzyjemną cechą tego pistoletu jest rzecz dosyć nietypowa jak na replikę w ogóle. Otóż, moi drodzy, chciałbym ubrać to inaczej w słowa, ale się nie da. Pistolet śmierdzi. Wiem, że jest to nietypowe, ale się nie przesłyszeliście. Mówię, pistolet śmierdzi. I niestety, ale tak jest. Wiem, że nie jest to odosobniona opinia na temat tego modelu. Nie mam bladego pojęcia, czego użyto do przesmarowania tych mechanizmów wewnętrznych, aczkolwiek już nawet po wyjęciu go po raz pierwszy z pudełka poczułem w nosie bardzo nieprzyjemny, drażniący, irytujący jak cholera zapach jakiegoś, nie wiem, smaru czy czegoś takiego. Mój pistolet akurat już tak nie daje, dlatego że po prostu rozebrałem te wszystkie elementy, które mogłem, przeczyściłem je bardzo dokładnie i zmieniłem smar z tego właśnie stokowego, zresztą nawiasem rzecz biorąc niezbyt dobrego, zastępując go czymś, czego używam od dłuższego już czasu, mianowicie tym, czyli Abbey Gun Grease. Bardzo fajna rzecz, używam nie tylko do pistoletów. Nie jest to jakaś szczególna wada tego pistoletu, aczkolwiek wiem, że skarżyli się na to również inni użytkownicy, bo czytuję fora, bywam na różnych portalach zagranicznych i wiem, że ludzie po prostu mówią sobie, że to jest dosyć nietypowa cecha tego pistoletu. Skoro zdjęliśmy już zamek pistoletu, to przejdźmy do tych elementów, które stanowią problem w środku, czyli do tego, co się tutaj kryje. Słuchajcie, nie wiem, czy jest to jakieś, nie wiem, forma standardowego rozwiązania, ale w tym pistolecie lufa zewnętrzna oraz ten cały zespół lufy wewnętrznej razem z komorą hop-up są łączone ze sobą za pomocą takiego oto rozwiązania, sprężynki. Ta sprężyna, która jest tutaj, to jest sprężyna, która nie przychodzi z pistoletem. Dorobiłem ją po prostu z jakiejś tam sprężyny znalezionej gdzieś w domu. Z pistoletem przychodzi ta sprężyna. Jak zauważyliście, już jest rozciągnięta, co zresztą nie jest wcale trudne, wystarczy delikatnie, znaczy trochę mocniej pociągnąć i ta sprężyna jest już do niczego, nie spełnia swojej funkcji. Nie wiem, czy nie dało się tego konstrukcyjnie załatwić inaczej, aczkolwiek jeżeli rozciągniecie tą sprężynę, bądźcie pewni, że pistolet nie będzie działał tak jak należy, bo to wszystko będzie po prostu latało, pistolet zacznie się ciąć. Rzeczą, którą również zauważyłem, chociaż po pewnym czasie dopiero, więc nie wiem, czy była to rzecz od początku obecna, czy też po prostu nabyta,
jest problem z muszką. Otóż mocowanie muszki jest dosyć niezbyt ciekawe, dlatego że muszka po prostu lata. Obecnie nie lata, dlatego że została przykręcona. Muszka jest mocowana do korpusu takim oto małym pinem. Taki pin z małym gwintem, coś co tutaj było właśnie w zamku. Ja zmieniłem to mocowanie, jak tutaj widzicie jest to taka śruba, która dodatkowo ma spiłowany przeze mnie łepek, po to żeby specjalnie nie porysować lufy zewnętrznej. Niezbyt to akurat poważna usterka w tym pistolecie, aczkolwiek no jednak daje wrażenie tego, że jest to trochę niedbale wykonana rzecz. Idąc dalej, słuchajcie, żeby pokazać Wam, bo te wszystkie usterki to tak naprawdę jest mały pikuś, w jakiś tam sposób można się do tego przyzwyczaić, można to poprawić. Ale jest jedna rzecz, która sprawiła, że po prostu wyszedłem z siebie. Aby pokazać Wam co to jest, musicie zobaczyć test ze strzelania. Przestrzeliłem ze Fenixa kilka tarcz i pokazuję Wam te dwie, które wyglądają najlepiej. Jeżeli widzicie te dziury po kulkach, to widzicie dobrze, że są one rozsiane po całej wielkości tarczy. Jest to dowodem na to, że ciężko tak naprawdę skupić ogień na jednym konkretnym punkcie. Przyczyna jest prosta. Pistolet nie podkręca kulek. Jest, myślę, uczciwym powiedzieć, że na dystansie powyżej 15 metrów od celu możecie śmiało zapomnieć o jakimkolwiek celowaniu. Wiem, że replika, zwłaszcza gazowa, nigdy nie będzie tak celna jak jakakolwiek prawdziwa broń, więc oczywiście o umiejętnościach strzelca możemy sobie tutaj podyskutować dla żartów. Aczkolwiek jest rzeczą naprawdę irytującą, że powyżej tego dystansu nie można trafić w cel. Naprawdę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, pokażę Wam coś takiego. To jest lufa Fenixa i strzelałem na kulkach 25, z którymi wszystkie moje repliki radzą sobie znakomicie, na maksymalnie wychylonej, maksymalnie podkręconej gumce hop-up i nic to tak czy inaczej nie dało. Pistolet w żaden sposób nie chce podkręcać kulek. Na dystansie 30 metrów w ogóle jakiekolwiek trafienie było już tylko chyba, nie wiem, prezentem od losu. I jest to rzeczą naprawdę działającą na nerwy, bo widać jak te kulki powyżej tych 15-20 metrów po prostu spadają na ziemię. Niektórzy powiedzą w tym momencie, tam Herod, czepiasz się. Takie rzeczy da się naprawić. Jest teraz mnóstwo akcesoriów na rynku, na pewno coś się znajdzie. Wystarczy tylko kupić mocniejszą gumkę hop-up i wszystko będzie ok. No i w gruncie rzeczy mają rację. Proszę bardzo, gumka JBU o twardości 75, jeszcze jej nie zainstalowałem jak widać, ale zainstaluję i wtedy mam nadzieję, że spełni swoją rolę. Dodatkowo lufa precyzyjna, akurat w tym wypadku lufa Raven, dosyć niesławna jeżeli chodzi o repliki główne, odsyłam zainteresowanych do odpowiednich tematów na forach. Natomiast do pistoletów się nadaje w sam raz, dlatego że cenowo, jakościowo potrafi spełnić swoją rolę. Tylko że nie o to chodzi, słuchajcie, bo nie chodzi o to, czy takie rzeczy da się naprawić, czy nie da się naprawić. Słuchajcie, oczyma wyobraźni widzę fana Airsoftu, który zobaczył tą replikę, który zakochał się w tej replice i który postanowił, że niezależnie od wszystkiego musi ją mieć, po czym zbierał pieniądze przez długi czas. Odmawiał sobie różnych luksusów, albo nie daj Boże alkoholu na przykład i kupił tą replikę, żeby w końcu móc się nią nacieszyć, po czym okazało się, że replika nie strzela tak jak powinna. Wiecie, ja akurat jestem w stanie sobie taką replikę i jej działanie skorygować, aczkolwiek pewien niesmak budzi fakt, że jest to replika, która przynajmniej w Polsce, bo wiem, że to jest właśnie to słynna blokada, która czasami szwankuje. Wiem, że za granicą, zwłaszcza w Azji, ona kosztuje powyżej $220. Wiem, że w Polsce cena Fenixa to jest więcej niż 700 zł. I dokonując recenzji takiej repliki, mówiąc o tym, co jest w porządku, co jest nie w porządku, bierze się pod uwagę ustawienia fabryczne tego modelu. Nie to, co możemy z nim zrobić,
ale to, co mówiąc krótko nam fabryka dała. Nadal nie mogę założyć zamka. Proszę, magia montażu. Słuchajcie, bardzo dużym rozgoryczeniem dla mnie jest to, że taka replika za takie pieniądze nie jest w stanie spełniać swojej roli na polu airsoftowej walki. Wiecie, jest dla mnie zupełnie oczywistą rzeczą, że pewne rzeczy, które kupujemy, żeby otrzymać określoną jakość takich produktów, musimy zapłacić za nią określoną cenę. Z drugiej jednak strony ta zależność działa również w drugą stronę. Mianowicie, jeżeli kupujemy jakąś rzecz za określoną cenę, z określonej półki, wyższej półki cenowej, to mamy pełne prawo spodziewać się po tej rzeczy określonej jakości. Spodziewałem się więcej po FNX-ie. Nie sądzę, nie uważam siebie za oszukanego, nie uważam, żeby ten pistolet należało spisać na straty. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowany podejściem do niego. Nie wiem, czy tylko mi trafił się taki trochę felerny, pechowy okaz. Może cały świat kupił jakiegoś FNX-a, który po prostu nie ma żadnych wad. Aczkolwiek jestem o tyle rozczarowany, że mam wrażenie, że cała zagraniczna społeczność airsoftowa tym pistoletem po prostu się zachłysnęła. Recenzje, które do tej pory widziałem, są po prostu optymistyczne, wychwalające ten pistolet pod niebiosa, natomiast ja taki bezkrytyczny nie jestem. Dla mnie replika ma strzelać. Ma strzelać, ma trafiać w przeciwnika i ma dawać nam radość. Jeżeli miałbym podsumować ten model, to przede wszystkim warto powiedzieć, że jest on według mnie po prostu niedopracowany. Można tu było pewne rzeczy zrobić lepiej i można było wstawić części, które nie będą latać, które nie będą sprawiać wrażenia tych niedoróbek. No i oczywiście gumkę hop-up, która będzie podkręcać kulki, bo w takim kształcie, w jakim otrzymałem tą replikę, jest ona naprawdę repliką, która zasługuje na miano złego. Moje krytyczne uwagi dotyczące FNX-a mają o tyle sens, są o tyle uzasadnione, że wiadomo jest, że na kupnie samej repliki się nie skończy. Jeżeli kupujesz taką replikę jak FNX i masz zamiar używać jej w takiej formie, w jakiej wyjąłeś ją z pudełka, to jest trochę tak samo, jakbyś kupił Ferrari tylko po to, żeby jeździć nim do sklepu po bułki. Obie te rzeczy nie są stworzone do tego celu. Przeznaczeniem FNX-a jest oczywiście obwieszenie go wszystkimi tymi możliwymi akcesoriami taktycznymi, których montaż na sobie oferuje. Ja nie mam jednego z tych akcesoriów, mianowicie postanowiłem dać sobie spokój ze wszelkiego rodzaju tłumikami, na przykład z często widywanym z FNX-em tłumikiem Osprey. Firma Ace One Arms robi tego typu replikę tłumika Osprey. Charakterystyczną replikę, dlatego że jest to bardziej prostokątny w przekroju tłumik niż okrągły. Dosyć duży, masywny, ciężki, no i oczywiście również dosyć drogi, więc pozwoliłem sobie podarować ten zakup. Natomiast mam parę uwag dotyczących tego, co możemy tutaj zamontować. Po pierwsze, nie każda latarka będzie pasowała na szynę FNX-a. Mam od dłuższego czasu w swojej kolekcji kopię latarki X300 i po zamontowaniu jej na FNX-ie widać, że ona po prostu bardzo swobodnie sobie lata. Tak naprawdę dobór latarki, zwłaszcza jeżeli jest to kopia, a więc nie ma takiego montażu jak oryginał, może być problemem. Żeby tego uniknąć, zdecydowałem się kupić oryginalnego Streamlighta, zresztą bardzo dobrą latarkę, z której jestem bardzo zadowolony i która ewidentnie bardzo pasuje do FNX-a. Wystarczy zrobić coś takiego, przykręcić i latarka siedzi. Co do samego kolimatora, o którym wcześniej mówiłem, musicie wiedzieć, że z tym kolimatorem też są pewne problemy. Przede wszystkim polecam nie zgubić tych dwóch śrubek, dlatego że jeżeli je zgubicie, to w każdym razie załatwcie sobie identyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o długość. Problem z tymi śrubkami polega, moi drodzy, na tym, że jeżeli dobierzecie podobne, ale o większej długości, to istnieje ryzyko, że przejdą one na wylot do tego, do czego są przymocowane, czyli do komory cylindra. A jeżeli przejdą do komory cylindra, to w trakcie pracy repliki będą ten cylinder blokować. To znaczy cylinder po prostu wyskoczy i będzie blokował cały zamek. Jeżeli ktoś jest posiadaczem Colta 1911 ODWE, to doskonale wie, o czym mówię. Co do samego montażu, nie wystarczy, że macie FNX-a, nie wystarczy, że macie kolimator typu mini dot,
Będziecie potrzebowali również czegoś, co znajduje się tutaj, to znaczy montażu na ten właśnie element. Co do samego kolimatora, większość tego typu rzeczy, z tego co udało mi się ustalić, nie ma swojego wyselekcjonowanego producenta, dlatego że jest po prostu made in China. Prawdopodobnie po prostu wszystkie tego typu repliki kolimatorów typu Mini Red Dot są oznaczone jako Made in China, w związku z czym raczej wszystkie są do siebie fizycznie zbliżone, jeżeli chodzi o rozmiar. A jedna rzecz jest tutaj dosyć istotna, mianowicie rozstaw śrub. Rozstaw śrub to jest rzecz, która ma znaczenie, dlatego że nie możemy tego kolimatora przymocować bezpośrednio do tej ramy FNX-a, która zresztą równocześnie jest komorą cylindra. Aby prawidłowo zamocować tego typu kolimator, będziemy potrzebowali odpowiedniego montażu. To jest akurat jeden z montaży, który pasuje. Jest to montaż firmy Azimuth, która zajmuje się robieniem właśnie tego typu pierdółek do Airsoftu. Jest to rzecz, która pasuje, ona jest nawet specjalnie wyprofilowana. Nie chciałbym tutaj dokonywać tego montażu w sposób zbyt brutalny, żeby na przykład nie ściągnąć farby z jednego bądź z drugiego, co mi się zresztą niestety już zdarzyło. O, proszę. Musicie po prostu tego typu montaż wcisnąć. On jest tutaj zamocowany. Przykręcamy go i dopiero na tym za pomocą odpowiednich śrub możemy zamontować kolimator typu Mini Dot. Co do śrub, od razu powiem, że warto mieć dostęp do różnego rodzaju śrub, bo nie wszystkie będą pasowały. Ja przykładowo użyję do montażu czegoś takiego. Jest to śruba w ogóle spoza jakiegokolwiek tutaj gamy produktów, które kupowałem, po prostu mam tego typu rzeczy w domu. Natomiast może być problem, jeżeli nie macie śrub, może być problem zarówno z rozstawem, zostawię tę karteczkę. Może być problem zarówno z rozstawem poszczególnych śrub, bo mogą po prostu w różnych montażach nie współgrać ze sobą, albo będzie trzeba delikatnie bądź to tu, bądź to tam rozwiercać. Jeżeli nie macie ochoty się w to bawić, to polecam po prostu mieć kilka kompletów, żeby na początku zwyczajnie popróbować, który pasuje. Strzelanie z repliki, która ma taki zainstalowany celownik, jest rzeczą dla mnie jako miłośnika pistoletów nową. Nie ukrywajmy, że na początku trochę przeszkadza niż pomaga, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i oczywiście warto wspomnieć o tym, że tego typu celowniki, a czy kopie oczywiście tego typu celowników optycznych nie są szczególnie dobrej jakości. Do tego stopnia czasami mogą utrudniać celowanie, że widziałem już modele FNX-a wyposażone w oryginalne mini doty. Uważam to za lekką przesadę, no ale wiadomo, co kto lubi. Nie będę się wypowiadał na temat tego, czy jest warto kupować taki celownik, czy też nie. Myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o lans, warto. Natomiast jeżeli chodzi o użyteczność, która dla mnie ma zasadnicze znaczenie, to przyznam, że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No i sprawa ostatnia, co wcale nie oznacza, że najmniej istotna. Skoro mamy replikę, to warto tą replikę w czymś przenosić. Nie będę Wam dyktował, jakie kabury macie kupować. Ja natomiast od siebie powiem tyle, że nie używam kabur materiałowych. Są dla mnie niewygodne, przeszkadzają mi w grze. Już dawno temu poszły w odstawkę. Zwłaszcza wobec faktu, że rynek jest coraz bardziej nasycony i coraz więcej pojawia się modeli kabur polimerowych. Jeżeli chodzi o kabury polimerowe, to są dwa rozwiązania. Możecie kupić gotową kaburę do tego typu modelu, albo sobie taką kaburę na życzenie zamówić. Jeżeli chodzi o gotowe modele kabur, to przyznam, że albo słabo szukałem, albo po prostu istnieje obecnie tylko jeden. Jest to model kabury Blade Techa. Firma Blade Tech robi dobre kabury, bo posiadam je w swojej kolekcji i mogę powiedzieć, że jest to fajna rzecz. Natomiast przyznam, że cena $150 za kawałek plastiku jest trochę zniechęcająca. W takiej sytuacji możecie sięgnąć po różnego rodzaju firmy, które robią kabury. W dzisiejszych czasach jest takich firm naprawdę mnóstwo. Również u nas w Polsce można dostać kabury tego typu rodzimych producentów. Jest tylko jeden problem. Otóż FNX jest dosyć egzotyczną repliką, a w Polsce praktycznie niespotykaną.
Jeżeli chcielibyście mieć robioną na zamówienie kaburę do FNX-a z oświetleniem taktycznym, to jestem przekonany, że osoba, która chciałaby taką kaburę zrobić, będzie życzyła sobie otrzymać po prostu tą replikę, żeby pracować nad tą kaburą właśnie na tej replice. Specjalistą nie jestem, ale jak dla mnie pachnie to niespecjalnie ciekawie z uwagi na to, że ta replika może po prostu doznać uszkodzeń. W najlepszym wypadku zejdzie farba z tego zamka, a w wypadkach najgorszych, no wolę nie myśleć, może po prostu zostać trwale uszkodzona bądź odkształcona. Co w takim wypadku należy zrobić? Otóż ja wybrałem wersję pośrednią, trzecią, czyli ani kabura gotowa, ani kabura na zamówienie z wysyłaniem im repliki. Otóż chciałbym, pomimo faktu, że mój kanał jest kanałem niekomercyjnym, przedstawić Wam kabury firmy Katie Mech. Przyznam, że początkowo byłem bardzo sceptyczny, niespecjalnie uśmiechało mi się zamawiać kawałek plastiku zza oceanu, ale w końcu się przekonałem. Przekonałem się głównie dzięki temu, że po pierwsze firma Katie Mech robi kabury do broni ostrej. To nie są kabury do replik. Jeżeli wejdziecie na stronę producenta, to zobaczycie długą, bardzo długą w gruncie rzeczy listę pistoletów, do których kabury możecie sobie u nich zamówić. FNX był wśród tych właśnie modeli, co oznacza, że pracowali na prawdziwym FNX-ie, co jest według mnie znakomitą sprawą. I dzięki temu po prawie 3 tygodniach od opłacenia zamówienia otrzymałem model Defender, który jest chyba obecnie jedynym w ich gamie produktów modelem do kaburą na pistolet razem z oświetleniem taktycznym. Bardzo fajną rzeczą w tej kaburze jest to, że nie rysuje ona zamka. To znaczy, oczywiście FNX, jeżeli byście się tutaj dobrze przyjrzeli, jest już delikatnie porysowany, aczkolwiek są to naprawdę minimalne jakiekolwiek tam uszkodzenia, głównie na kantach i ostrzejszych elementach. Natomiast sama kabura, wykonana z takiego dosyć grubszego, ale w miarę sprężystego kajdeksu, jest bardzo, bardzo delikatna dla niego. Rzeczą, która mi się również podoba, którą pokażę Wam zaraz na szerszym planie, jest konsekwencja tego, że jest to kabura do broni ostrej. Mianowicie mamy pewność, że ten pistolet noszony w tej kaburze nie ulegnie uszkodzeniu ani nie zostanie zgubiony. Możecie biegać, czołgać się, skakać, robić po prostu różne rzeczy, natomiast ten pistolet nie wypadnie z kabury. Jak zauważyliście, wersja Defendera, którą ja zamówiłem, to jest wersja do noszenia na pasie, dlatego że ja po prostu cenię sobie wygodę i prostotę. Firma Katie Mech robi również inne montaże do swoich kabur. Nie będę ich omawiał, dlatego że nie byłem nimi zainteresowany. Zajrzyjcie na ich stronę internetową, zobaczycie co oferują. W każdym razie specyfiką noszenia tej kabury w ten sposób, czyli na pasku, jest to, że ten kydex, on przybiera dodatkowo kształt, dostosowuje się do kształtu biodra, a więc jeszcze bardziej ściska ten pistolet w tej kaburze. Dzięki temu mamy pewność, że naprawdę ten pistolet będzie cały czas z nami i go nie zgubimy. Jak dla mnie olbrzymi plus. Cóż, jak widzicie, materiału dotyczącego FNX-a 45 wyszło całkiem sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu musiało go tyle być. Jest to ewidentnie replika, która wymagała omówienia. Mam nadzieję, że moje uwagi pomogą Wam w przemyśleniach na temat tego pistoletu, ponieważ parę osób pytało, czy jest to replika moim zdaniem godna zakupienia. Moja ostateczna konkluzja na temat tego modelu jest następująca. Trochę szkoda, że nie popracowano nad nim nieco dokładniej, nie poświęcono mu trochę więcej uwagi, zwłaszcza wobec faktu, że tak naprawdę producentem tego pistoletu nie jest Cybergun, który ma tylko tutaj umowę licencyjną, ale firma VFC, czyli Vega Force Company, firma, która raczej nie słynie z robienia złych replik. Na pewno tej repliki nie poleciłbym graczowi początkującemu. Po pierwsze z uwagi na to, że jest to pistolet, w który trzeba niestety trochę zainwestować, a po drugie dlatego, że jest to pistolet, który w stokowej swojej wersji na pewno może zirytować początkującego, niedoświadczonego użytkownika. Jeżeli interesuje Was to, jak dokładnie w boju sprawdza się FNX 45 od Cyberguna, to w takim wypadku zapraszam na film, do którego link znajdziecie w opisie poniżej. Jest to nasza strzelanka w CQB na dobrej. Tam FNX zebrał kilka celnych strzałów, także nie mogłem narzekać. Natomiast, tak jak powiedziałem, z całą pewnością mogłoby być lepiej. Póki co złego mamy omówionego, a tymczasem zapraszam w najbliższym czasie na film poświęcony temu, który naprawdę zasłużył na miano dobrego pistoletu. Na razie wszystkim, Herod out.
No szkur...